Ahoj! Ahoj załogo! Ahoj żeglarze! Cześć! Agnieszka? I Marcin. No, raz, dwa, trzy. Tak płyniemy! Za nami pierwszy sezon. To chyba już czas na podsumowanie, prawda? Tak, weszliśmy sobie na spacer. Tutaj bardzo ładne miejsce koło Wisły. W oddali widać zimno. W oddali widać, może wam pokażemy, Stare Miasto. No, ale chcieliśmy porozmawiać o tym w zasadzie, jak minął pierwszy rok na łódce, jak wygląda nasz rok w czarterze. Trochę o pozytywach, trochę też o negatywach. No i to był specjalny rok koronawirusa, więc jak wpłynął na naszą sytuację. No i o tym, jak się nam pływało, no co odwiedziliśmy, jakie miejsca. No i wiadomo, jest początek roku, więc podsumowanie i może kilka troszkę słów o planach. Tak. Przypomnijmy, jaki jest nasz jacht. Nasz jacht to Oceanis 45 z 2014 roku. Nazywał się Idrusa, teraz ma się nazywać Rafaela. Ma 4 kajuty, 2 łazienki i jest bardzo ładny. No, a to jest nasz drugi jacht. I pewnie wiele osób z Was o tym wie, bo jest w kilku odcinkach. Pierwszy jacht kupiliśmy pod koniec 2019 roku. Tak. Tamten jacht Ewelina był kupiony w Grecji, więc musiał... W Chorwacji, przepraszam. Tamten jacht Ewelina był kupiony w Chorwacji, więc musiał zostać przeprowadzony do Grecji. Do Korfu myśmy go przeprowadzili, a potem przejęła go inna załoga, bo my już musieliśmy wracać do Polski. Tak, to były święta. To były święta, koniec grudnia 2019. No, a cóż, oni przeprowadzali tę łódkę, no i pół mili przed portem w Lavrio zepsuł się silnik. Tak. Jednocześnie to była niesamowicie zła pogoda, bo to było chyba 9 w skali Beauforta, więc duże fale, duży wiatr, wzburzone morze. Załoga walczyła przez 16 godzin, no ale skończyło się tym, że musiał podjąć ich helikopter, jacht złamał maszt. No i co? I odpłynął w nieznanym kierunku. Do dziś nie wiemy, co się z nim stało. No i właśnie Sylwestra 2020 spędziliśmy z poczuciem, że straciliśmy dopiero co kupioną łódź. No, ale nasi partnerzy zachowywali się w zasadzie bardzo w porządku. Zapytali, czy chcemy dalej z nimi współpracować. Jeśli nie, to powiedzieli, że spokojnie nam oddadzą naszą zaliczkę. Jeśli tak, no to wtedy poszukamy drugiego jachtu. No i powiedzieliśmy, że tak. Jacht został znaleziony, w zasadzie taki sam, praktycznie, bardzo podobny. Zaczęli się starać o wypłatę ubezpieczenia za tą katastrofę, a my żeśmy się zdecydowali na kolejną łódkę. No i ta już była w Grecji, w Atenach, Idrusa. Tak. No a w lutym, bo tak się zaczął w zasadzie rok, w lutym poszliśmy do ambasady w Grecji z grubym plikiem dokumentów. To było 8 kopii chyba. Podpisaliśmy tam je wszystkie, a to były dokumenty o założeniu spółki, która miała być właścicielem jachtu, spółki NEPA. I według umowy mieliśmy być większościowymi współwłaścicielami w zasadzie, ale większościowymi tej firmy. Podpisaliśmy w obecności pani konsul, trwało to chyba z pół godziny albo dłużej. No i wysłaliśmy cały ten gruby plik z powrotem do Aten. Tak. No, w marcu ja byłam w Indiach, Marcin miał już wykupiony bilet do Grecji, żeby obejrzeć nasz nowy jacht, pogadać. No i co się wtedy stało? Zamknięto granice, wybuchła korona. Tak jest. Ja zresztą też miałam problem z powrotem z Indii. No i byłaś potem jeszcze na kwarantannie. Tak. No, więc nie udało się wtedy pojechać do Grecji niestety no i przez jakiś czas się nie udało. Z kolei też sprawy formalne trochę też zostały wstrzymane, no bo wszystkie urzędy przestały działać praktycznie i całe przepisanie własności jachtu na tą firmę zostało przeniesione po prostu już na koniec sezonu. Tak. No a na rok 2020 Idrusa miała 17 rezerwacji, więc zapowiadało się nieźle. Tak. Ale przyszła pandemia
większość została odwołana. Klienci dostali vouchery na przyszły rok, czyli no ten rok, 2021. No tak, a co do naszych podróży i żeglowania, no to byliśmy w Grecji w ciągu roku 3 razy. Po raz pierwszy pojechaliśmy w lipcu dopiero. To było tuż po tym, jak otwarto granice, tuż po, w zasadzie po ścisłym lockdownie, nie? No i wtedy turystów było jeszcze bardzo mało. Na granicy trzeba było pokazać Passenger Locator Form, czyli taką deklarację, gdzie się będzie przebywało po przyjeździe. Tak. No tak. I to się składało przez internet. No do tej pory tak to jest. Też trzeba to składać. I wtedy wypłynęliśmy z mariny Alimos, no bo tam po prostu kotwiczył nasz jacht i odwiedziliśmy wtedy poblisko Eginę, tak? To jest taka bardzo fajna wyspa, no zresztą cel wycieczek Ateńczyków weekendowych, wyspa Pistacjowa, no bardzo, bardzo ładna. Moni obok. To jest taka wyspa, gdzie taka malutka, ale tam mieszkają pawie. I niezamieszkana, znaczy przez ludzi niezamieszkana. Tak. No i Poros, który bardzo często się odwiedza, i Russian Bay, która jest tuż obok. Co jeszcze? Jeszcze tak, zahaczyliśmy o Speces, piękną, zalaną kwiatami wyspę. W doko zsumowaliśmy w zatoczce spokojnej, uroczej zatoczce. No i byliśmy na naszej ulubionej hydrze. No i udało nam się zacumować w porcie, co rzadko się udaje, no ale wtedy było mało turystów, mało żeglarzy A następny raz popłynęliśmy w sierpniu, to chyba były 2 tygodnie, co? 2 tygodnie. No i wtedy postanowiliśmy zwiedzić zachodnią część Zatoki Sarońskiej, a więc byliśmy w Metanie, na Peloponezie. To jest takie miejsce, gdzie troszkę śmierdzi siarką. Troszkę. I są takie baseny z mleczno-białą wodą. No. Popłynęliśmy też do Epidavros, gdzie jest największy antyczny amfiteatr i zatopione miasto tuż przy plaży. No i na hydrze też byliśmy jeszcze raz. Tak, znowu na hydrze. Z tym, że no, tym razem już nie udało się wpłynąć do portu, bo było za dużo łódek. Stanęliśmy na kotwicy w zatoce, która zresztą też była zapchana, więc na jedno wyszło. Tak. Zawinęliśmy też do zachwycającego, malutkiego porciku Wadhi. Tak. Bardzo ładne. Bardzo mi się tam podobało. No. Byliśmy też w Ermionii. I tam pamiętam, to był niesamowity taki półwysep z cykadami, z lasem, taki no warto zdecydowanie zobaczyć. W sierpniu w sierpniu przyjechała do nas przyjaciółka, pływaliśmy we trójkę z Justyną. Też było fantastycznie, piękna pogoda, idealne warunki. No, super klimat. Tak. No a kolejny wyjazd, no to co planowaliśmy już taki jesienny, pod koniec października, czyli po sezonie, można było powiedzieć. Zazwyczaj po sezonie to jest. No w tym roku było troszkę inaczej, no bo ten sezon troszkę został przedłużony. Wszystkie firmy czarterowe chciały przedłużyć jak najbardziej, ze względu na to, że no wiadomo co było. No i rzeczywiście trochę ludzi jeszcze wtedy pływało, tak? Nie było aż tak pusto, jak zwykle. No i wtedy już musieliśmy zrobić test na wirusa, który trzeba wykonać do 72 godzin przed przyjazdem. No i wynik musi być negatywny, a zaświadczenie wydane w języku angielskim. Mnie wyszedł negatywny, a Marcinowi nierozstrzygający. No i co? No i nie wiedzieliśmy co zrobić. Nawet się zastanawialiśmy, czy nie zrezygnować, ale nie. Zdecydowaliśmy, że ja polecę do Aten, będę czekać na Marcina, no bo już mieliśmy te bilety wykupione. I wtedy zrobiłam kilka odcinków w Atenach. No to takie troszkę ryzyko, nie? Podjęliśmy, bo się mogło okazać, że ja będę miał wynik pozytywny i po prostu ty będziesz musiała wracać, tak? No ale drugi test był negatywny, na szczęście, czyli dobry, pozytywny. No już po
ile? To od razu już, tak? Od razu kupiłem bilet i 4 dni później już byłem w Atenach. No i wtedy popłynęliśmy na Kitnos, pamiętam, no, gdzie zablokowała nam się kotwica. Musieliśmy wzywać nurka, no i tam w zasadzie też dwie noce spędziliśmy, no bo były bardzo silne wiatry i po prostu chcieliśmy troszkę przeczekać sytuację. Potem popłynęliśmy na Milos, gdzie objechaliśmy całą wyspę. Wdrapaliśmy się na szczyt góry z zamkiem w Place. No i straciliśmy naszego drona. No właśnie, i teraz kolejna wyspa to była Folegandros. To jest taka cichutka wyspa, ale bardzo, bardzo przyjemna. Może cichutka, bo po sezonie. Potem Ios, którą uwielbiamy i wynajęliśmy tam samochód i pojechaliśmy do grobu Homera. A potem popłynęliśmy na północ do Naxos, gdzie znowu mieliśmy bardzo silne wiatry i burze w porcie. No, więc... Mieliśmy silne wiatry. No i tam spotkała nas burza. Tak. I musieliśmy o 4 rano wypływać z portu, żeby zdążyć do Lavrio. Tak, z Naxos właśnie płynęliśmy do Lavrio i tam Idrusa została do zimowego przeglądu. A my wróciliśmy do Warszawy, nie? Więc niestety sezon skończony, ale gdybyśmy chcieli mówić o podsumowaniu, to co? Pierwsze pytanie, czy zarobiliśmy coś? Nie zarobiliśmy. No to wiadomo, był szczególny rok, no bo wirus, mnóstwo rezerwacji było odwołanych, w zasadzie było, nie wiem ile, tych płatnych rezerwacji było niewiele. No, więc na zero. No tak. A czy było warto? No, było warto. W roku pandemicznym byliśmy na wodzie 6 tygodni. Wszędzie było puściej, spokojniej. Kolejna rzecz. Czy dogadujemy się z partnerami? Tak, dogadujemy się. Byli bardzo uczciwi wobec nas zawsze. W zasadzie można powiedzieć, że bardzo dobrze się poznaliśmy. Chodziliśmy też razem do restauracji. No, było miło bardzo spędzamy fajnie. czas, jest okej. No, poznaliśmy lepiej Grecję, Greków. No, polubiliśmy mieszkańców Grecji, ich luz, spokój. Myślimy o tym, żeby się zacząć uczyć języka greckiego. Nie wychodzi Serio? na razie. No, krajobrazowo, kulturowo, architektonicznie, kulinarnie, wspaniałe miejsca po prostu. No a które miejsce Ci się najbardziej podobało, co? No, ja uwielbiam Moni. Tę małą wysepkę obok Eginy, na której żyją pawie, dzikie pawie. Zwłaszcza wieczorem jest fajnie, jak już odpłyną turyści, tam z Eginy przypływają ludzie, żeby się pochlapać, popływać, się popatrzeć na pawie. I oni odpływają i wieczorem zostają tylko żeglarze w zatoce. Robi się pusto, spokojnie i słychać tylko te skrzeczące pawie z oddali. Drugie miejsce to port Metana na półwyspie Metana z białą, śmierdzącą wodą. Tak, to jest super. No właśnie, mi jest trudno wybrać jakieś miejsce, ale takie podobały mi się bardziej kameralne chyba miejsca. Na przykład na Dokos, tam gdzie była taka cichutka zatoczka, gdzie kotwiczyliśmy, lustro wody, bardzo było przyjemnie. Vati, tam gdzieś taki bardzo kameralny port, w zasadzie jest porcik i malutki miasto. Metana też mi się podobała. No. Co najmniej się podobało? Nie wiem, w zasadzie trudno powiedzieć, co mi się najmniej podobało. No. Pewnie mi się podobało coś, ale jakoś nie przychodzi mi no mnie też trudno. do głowy. Też trudno, bo każde miejsce ma w sobie coś. No, może jesteśmy spaczeni. Wszystko nam się podoba. Najtrudniejszy moment.
Pewnie na Kitnos, bo tak, po pierwsze na Kitnos podchodziliśmy do kei kilka razy i to było w nocy, przy silnym wietrze. Nie udawało nam się, musieliśmy ciągle przekładać cumy z longside'a na rufowe i tak dalej. A potem no, był problem z kotwicą, bo nam się zakleszczyła kotwica między dwie skały i no, musieliśmy wzywać nurka, więc to takie trudne. No i dzień, kiedy straciliśmy drona. Schował się za skałą Kleftico na Milos, stracił zasięg i walnął skałę. No ja chyba już nie udało nam się go znaleźć. Ja szukałem za 2 godziny, a może 3. Pływałem, wchodziłem na skały wysoko dość, namierzałem, ale nic. Także niestety nie mamy. No i jeszcze taki trudny moment to było, jak wypływaliśmy w czasie burzy z Naxos. Wiedzieliśmy, że powinna się za chwilę już skończyć, ale też nie mogliśmy czekać, więc trzeba było ruszać. Do 4 rano? O 4 rano. W nocy, burzy. No i jeszcze jedna rzecz. Na samym początku to nam się przydarzyło, że silnik nam stał. I to była taka sytuacja, że było jakieś zanieczyszczenie w paliwie. No i musiałem rozkręcać filtr, oczyścić. No i troszkę płynęliśmy wtedy do Monemvassy. Tak. No i zrezygnowaliśmy po prostu, bo trochę się baliśmy. Czasu, No, a najfajniejszy moment? Najfajniejszy moment? No ja dobrze wspominam dzień na Milos. Wynajęliśmy samochód, zrobiliśmy objazd po wyspie. Tam jest mnóstwo do zobaczenia. Piękny, opuszczony amfiteatr, Plaka, plaża Sarakiniko, plaża Paleochoris termalnie podgrzewanym piaskiem. Genialnie. No a tak osobiście to fantastyczna rzecz, jaką przeżyliśmy, to jest kontakt z Wami, bo dostajemy bardzo dużo słów wsparcia, no, zwłaszcza gdy straciliśmy pierwszy jacht, to była niesamowita reakcja. Dostajemy też wiele pytań, na które odpowiadamy na kanale, czy też mailowo. No jest fantastyczne to, dzięki. No, tak. Mieliśmy wiele rozmów z Wami przez telefon czy Messengera. Wiele osób było ciekawych, jak nam idzie, i kilka postanowiło pójść naszą drogą. Zdecydowało się zrobić to samo, co my. Trzymamy kciuki. Wiele osób pisze, że dzięki nam może się przenieść do Grecji i powspominać. No, nas to bardzo nakręca. Jesteśmy szczęśliwi i chcemy dalej opowiadać o żeglowaniu w Grecji. Dlatego, jeśli podoba się Wam to, co robimy, pomóżcie nam, subskrybując nasz kanał. Dzięki temu będziemy mogli Wam regularnie opowiadać o Grecji, o żeglowaniu i dotrzeć do innych osób. No i co? I do zobaczenia. Niedługo. Do zobaczenia. Będzie krótka przerwa, ale już w kwietniu wracamy do Was. No, zaraz znajdę jakieś drzewko, żeby nie zapeszyć. No, w każdym razie mamy bilety na kwiecień. No. Ale mogą Idę szukać drzewka. Ale mogą nam skasować te bilety, więc jest taka szansa. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.